Cześć. Cześć. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy Wam opowiedzieć naszą przygodę z Welodunajcem. Odcinek Szczawnica, Niedzica i z powrotem. Czyli bardzo długo. Trasa około 56-kilometrowa. W jedną stronę tam wychodziło 27-28 km. Także zapraszamy. Tak. Naszą przygodę zaczęliśmy około godziny 7 rano. Znaczy w sumie to wcześniej, bo najpierw musieliśmy wyjechać z domu, ale o 7 rano byliśmy na miejscu w Szczawnicy. Demontaż rowerów, bardzo fajny parking, bo praktycznie za 10 zł na prywatnej posesji udało nam się zostawić samochód na cały dzień, także bonus to fajne psiaki jeszcze. bonus fajne psiaki. No ale wracając do samej podróży, z racji tego, że wyruszyliśmy dość wcześnie rano, trasa była całkowicie pusta, co tylko Nie tak całkowicie. Spotkaliśmy kilku rowerzystów, ale na palcach jednej ręki można by było policzyć dosłownie, jeszcze by zostało. Zgadza się. Szlak Welodunajec na odcinku Niedzica, tak naprawdę Szczawnica, prawie w połowie ciągnie się wzdłuż spływu pontonowego, który też możecie zobaczyć w odsyłaczu u góry na linku, na który też Was serdecznie zapraszamy, żebyście mogli zapoznać się z przebiegiem trasy oraz z trudnościami, jakie To tam naprawdę fajny mogły odcinek. spotkać. Ale wracając właśnie już do samego Welodunajca. Trasa wiedzie po części przez trasę słowacką, która tak naprawdę jest jeden z ładniejszych odcinków tej trasy. Tak, mnie się bardzo podobało właśnie po stronie słowackiej. Po polskiej też jest ładnie, ale słowacka szczególnie przypadła do gustu. Jedziecie przez las, przy Dunajcu, jest bardzo przyjemnie. Przejeżdżacie w Czerwonym Klasztorze, prawda? Przejeżdżacie przez kemping, centralnie przez środek kempingu. Jest naprawdę fajny. Gdzie właśnie zauważyć należy to, że spływaliśmy tyle razy Dunajcem, raz w sumie pontonem, ale kilka razy z frisakami. W Czerwonym Klasztorze też wiele razy byliśmy i szczerze powiedziawszy nigdy żeśmy nie widzieli po prostu tego kempingu, a jest naprawdę w bardzo malowniczym miejscu, właśnie na Słowacji. Następnie już po pokonaniu trasy przez Dunajec, który łączy właśnie Czerwony Klasztor ze Stromowcami, tak już mówię? Tak. Ze Stromowcami. Poruszając się już dalej polską stroną, dojeżdżamy praktycznie prosto do Niedzicy. No po drodze Jest kilka takich miejsc, gdzie dobra kondycja będzie w cenie. Chociażby podjazd pod Niedzicę. Gdzie tego mamie nie wystarczyło. Nie wystarczyło, mama musiała zsiąść z roweru i podprowadzić. I tak było na kilku innych odcinkach. Gdzie widziałam dosyć konkretny podjazd. Stwierdziłam, nie dam rady, tak, schodzę i prowadzę. Chłopcy zasuwali. Chociaż nie, Maniu też siadał. Maniu prowadził razem ze mną. Nieprawda. No jak nieprawda, jak prawda? Zobaczycie na filmie. Co mi się podobało na odcinku tej trasy Welodunajec, to na pewno miejsca do odpoczynku, fajnie wyposażone w ławeczki, stoliki, po polskiej stronie nawet w grille. Także jakbyście mieli ochotę na kiełbaskę, to tak naprawdę wystarczy wziąć tylko szczyptę węgla. Czekaj, Kuba chce coś powiedzieć. Wystarczy wziąć szczyptę węgla, kiełbaskę i na miejscu bez większego problemu można sobie zjeść coś na ciepło. Kubuś? Chodzi mi, teraz ja przerwę moim rodzicom, bo na jednej z tych górek, jak oczywiście wracaliśmy, będzie może w tym fragment filmu, nie wiem, ale była taka sytuacja, gdzie wywaliłem się. Coś takiego chyba było, czy nie?
szczerze to nie pamiętam. Nie pamiętam. Być może wydzwonił. No, Kuba co chwilę gdzieś leży, także to jest inna bajka. Nie śmiejmy się z Kubusia. Ale już wracając właśnie do trasy. Serduszko dla Kubusia. Serduszko dla Kubusia, dokładnie. Zabiłam komara. Wracając już właśnie do samej trasy, co na pewno jest irytujące, to przynajmniej jadąc ze Szczawnicy do Niedzicy jest fatalne oznakowanie trasy. Dosłownie, gdyby nie miejscowi mieszkańcy, Gdybyśmy się pogubili, to tak albo naprawdę byśmy pojechali się po prostu naokoło. pogubili albo pojechali całkowicie inną trasą, w inną stronę. No, jest złe oznaczenie. Jadąc od Niedzicy w stronę Szczawnicy, oznaczenie jest perfekto. Naprawdę każde jedno odbicie, nie wiem, z trasy, bo na przykład wydaje Ci się, że jedziesz główną drogą, a jednak musisz odbić na przykład w lewo czy tam w prawo, ale jest to wszystko oznaczone. Ze Szczawnicy do Niedzicy jest po prostu dramat. No i irytujący też bywają rowerzyści na trasie. Na Nie to- piesi, tylko rowerzyści. A rowerzyści. Pieszych też jest dużo, bo to jest taka ścieżka w sumie jednocześnie właśnie Dla rowerów i dla pieszo-rowerowa. pieszych. Piesi się potrafią zachować świetnie, rowerzyści Gorzej, nie wszyscy. ale powiedzmy tak, jest 2-3% takich rowerzystów, którzy uzurpują sobie pierwszeństwo wszędzie, dosłownie wszędzie, Tak. wyprzedzają na trzeciego, na czwartego, potrafią wyjechać w taki sposób, że jedynym ratunkiem to jest, nie wiem, uciekanie gdzieś w pobocze, gdzie no akurat na przykład po stronie słowackiej jest to o tyle skomplikowane, że tam są drzewa albo Z jednej strony las, a z drugiej skarpa i Dunajec. Dokładnie, i Dunajec, także no... Tak jak ta pani, która mi wjechała w tył. No, także no miejscami naprawdę... A i jeszcze jest- jedna rzecz, na którą musicie bardzo, bardzo uważać. W momencie, jak zbliżacie się do przejścia granicznego, jest zjazd w dół, jeżdżą panowie bryczkami. Aha, Nie jeżdżą, Po słowackiej stronie, tak, spokojnie. Słowacy nie jeżdżą zasuwają w strasznym tempie i I jeszcze mają pretensje, że ktokolwiek się porusza tą drogą, także no... tak było ze mną. no, małych włos Maxa konie nie stratowały. Paranoja dość spora, no ale to by były takie właśnie minusy tej trasy. No plusami są na pewno widoki. Tak, Jak widoki są chociażby przepiękne. na Sokolice, na Trzy Korony, w ogóle przełom Dunajca. Jedzie się naprawdę przyjemnie. Malownicze skały jednocześnie i po lewej i po prawej stronie, i po lewej i po prawej stronie, ale jako polskiej i słowackiej. Także naprawdę można w fajny sposób odpocząć. Ktoś nas śledzi. No i teraz żeś mnie wybiła. Kto? Po lewej i po słowackiej i po polskiej stronie miejsca, gdzie można naprawdę fajnie odpocząć. No tak. No. Całą trasę pokonaliśmy w około 7-8 godzin. Nie, mniej mi się wydaje. Mi się wydaje, że tak gdzieś koło 14-15 byliśmy w aucie. Już. Mi się wydaje, że około 6 godzin nam to zajęło. No może. Gdzie? No tak czy inaczej koło 6-7 godzin trzeba liczyć na pokonanie tej trasy. Wziąć pod uwagę jeszcze nasz odpoczynek, jak już dojechaliśmy do Niedzicy i Tak. usiedliśmy chwilę nad usiedliśmy jeziorem. na plaży i tam chwileczkę odpoczywaliśmy. Potem na chwilę jeszcze żeśmy podziwiali widoki z Tamy, z Niedzicy. No i trasa powrotna, prawda, która tak jak już właśnie wcześniej wspomniałem, jest bardzo dobrze oznakowana. No ale już niestety był znacznie większy ruch, prawda? Jakbyśmy wracali, to była tam godzina, nie wiem, 12, 1. No to No i wtedy właśnie się zaczęły przygody z rowerzystami. wtedy się właśnie zaczęły przygody z rowerzystami, którzy po prostu no, jadą na żywioł i nie patrzą, No ale dobra, nie nie zwracają na ciśnijmy nic. już więcej po No nie rowerzystach. ciśnijmy, bo to wiadomo, wszystko jest dla ludzi. Mieliśmy mówić o trasie powiedzieliśmy. W sumie A to, co najważniejsze. Wydaje się strasznie długa. No troszkę ma, tak jak żeśmy właśnie wspomnieli, 28 km w jedną stronę, w 2,56, 57, no coś takiego. Wydaje mi się, że całkiem
fajnie, tak czy inaczej pewnie będziemy wspominać ten odcinek. Na pewno kiedyś będziemy chcieli się wybrać Powtórzyć to. na cały w sumie odcinek Velodunajca od Zakopanego, tam on chyba się gdzieś kończy pod Tarnowem bodajże, ale to już pewnie wycieczka na kilka dni. Oczywiście jeśli tylko ją pokonamy, to na pewno zdamy jakąś relację z tego. Muszę Live? popracować nad kondycją. No, I to bardzo. Ty też. Nie. dobra, no to co? To tyle. Na Tyle. dzisiaj tyle. Jeśli chodzi O Velodunajec. Jeśli chodzi o Velodunajec, na tym będziemy kończyć. Do zobaczenia. Trzymajcie zobaczenia. się. Hej. Pa. Do widzenia. Chyba 5 minut później. Do widzenia.